Cześć, tutaj kapitan Bartek Urban, witam na pokładzie Forda Rangera Raptora i życzę przyjemnego lotu. I jeszcze raz, cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Forda Rangera Raptora. I to już nowego Raptora, bowiem auto, które widzicie tutaj, to jest już druga generacja Raptora opartego o Rangera. Jest to więc nowy Raptor, który został stworzony we współpracy z Volkswagenem i jest to bliźniak modelu Amarok. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, co to auto potrafi w terenie oraz to, co jest pod maską. A nowy Ranger Raptor ma pod maską 3-litrowe, podwójnie doładowane V6 o mocy 292 koni i 491 Nm. I co mnie jeszcze bardziej cieszy, to producent zadbał o to, żeby to V6 świetnie brzmiało. Auto ma aktywny wydech, który posiada aż 4 tryby głośności i jak na auto z 2023 roku to brzmi kapitalnie. Teraz widzicie przekrój wydechu, gdzie nie ma klapek, tylko są aktywne zawory, które zmniejszają lub zwiększają średnicę rury i tym samym zmienia się brzmienie wydechu. I brzmienie wydechu zmienia się w zależności od trybu jazdy, albo możemy też sami z kierownicy zmienić jego brzmienie. Coś pięknego. Posłuchajcie sami. Ach, pięknie. I z 3.0 V6 pod maską Raptor powinien zrobić setkę w 7,9 sekundy. Pora to sprawdzić. Mój wynik to 8,4 sekundy i chyba lepiej się nie da, bo auto gubi trakcję. W ogóle można było bardzo łatwo i spektakularnie palić gumę, ale tego nie będę pokazywał. Pokażę to, do czego Raptor jest stworzony, czyli skoki. Genialna sprawa. Zrobiłem takich skoków wiele i auto jakby nigdy nic sobie z tego nie robiło. Zawieszenie Forda robi cuda i podobno w ten sposób było właśnie testowane. W poprzedniej generacji był to Fox 2.0, a teraz mamy zawieszenie Foxa 2.5 i to zawieszenie jest podobno jeszcze wytrzymalsze i lepsze. Zawieszenie ma regulację sztywności, dzięki czemu na przykład w trybie Bacha auto jest twardsze i tym samym trudniej jest dobić amortyzatory. Znowu w trybie normal jest bardziej komfortowo.
A jeszcze wracając do silnika, to jest on niestety dość mocno zdławiony przez normy, jakie są w Europie, bo poza Europą ten sam silnik generuje też 292, ale nie koni, tylko kilowatów, co daje nam ponad 390 koni. Myślę, że jest to dobre pole do popisu dla tunerów w Europie i dość łatwo będzie można zwiększyć moc naszego Raptora z 290 na 390 koni. To już wtedy musi nieźle latać. Bo te 290 koni, jak na tak duże auto, to wcale nie jest dużo. Zresztą, zobaczcie sami. Jest nieźle, jak na auto, które waży 2430 kg, ale dałoby się lepiej. W ogóle skrzynia automatyczna ma aż 10 biegów, a silnik ma dodatkowe podtrzymanie turbo. I faktycznie, wcale nie trzeba klepać gazu do podłogi, tylko można lżej operować gazem i czuć, jak auto ładnie przyspiesza. I bardzo ładnie pali. Zrobienie wyniku poniżej 10-12 litrów w trasie jest chyba niemożliwe, a jak będziecie latać i upalać auto w terenie, to spalanie wyniesie ponad 70 litrów. Tak, nie przesłyszeliście się. Specjalnie wyzerowałem licznik, jak bawiłem się w takiej dużej piaskownicy. Jeździłem około 50 minut, zrobiłem 5,5 km ze średnią 6 km na godzinę i spalanie jakie zrobiłem to 73,6 litra na 100 km. Piękna sprawa. Bak paliwa ma 80 litrów, czyli w terenie starczy na jakieś 100 km latania. Ale jak jednak boicie się tego spalania, to niedługo do oferty dojdzie druga wersja silnikowa Raptora z dieslem 2.0 pod maską o mocy 205 koni. To będzie zdecydowanie mniej paliło, ale nie będzie już tak cudownie brzmiało. I będzie miało nieco gorsze właściwości terenowe, bowiem w dieslu nie będzie blokady przedniego mechanizmu różnicowego. Odmiana, którą testuję, ma blokadę przedniego oraz tylnego mechanizmu, a także i mamy reduktor. W ogóle nowością jest czwarty tryb, który nazywa się 4A i wtedy napęd zachowuje się tak nieco jak w crossoverach czy SUV-ach, czyli dopina nam drugą oś, w wypadku Raptora to przednią, i to dopina w sytuacji, jak komputer wyczuje brak przyczepności. To jest coś, czego chyba w pick-upie nigdy jeszcze nie widziałem. Poza tym mamy oczywiście ustawienie napędu na tył, napęd na 4 z wyższymi prędkościami oraz napęd na 4 dla niższych prędkości z reduktorem. Poza tym auto ma mnóstwo trybów jazdy, które, tak jak mówiłem, wpływają na zawieszenie, wydech, a także i na układ kierowniczy. Dodatkowo możemy sami sobie zrobić ustawienie i je zapisać pod magiczną literką R na kierownicy. Pod względem personalizacji jest to naprawdę wszystko. To mi się podoba. Podoba mi się też to, jak to auto jeździ. W terenie im szybciej jedziemy, tym jest lepiej. Tak działa to zawieszenie, ale i powolna wspinaczka jest przyjemna. Ja miałem też całkiem niezłe opony AT, czyli All Terrain, które o dziwo są bardzo ciche, jak na taki bieżnik. Auto czasem nawet nie potrzebowało spięcia napędu, tylko pokonywało nierówności i wzniesienia na samym tylnym napędzie. Wtedy też mamy najmniejszą średnicę zawracania, która wynosi 13 metrów. I to jest o tyle dobry wynik, że ponad pół metra krótsze G63 AMG ma o pół metra większą średnicę zawracania. Podoba mi się też to, jak to auto jeździ na asfalcie. Jest komfortowo i czuć, jak to auto jest wielkie. No właśnie, pooglądajmy je na zewnątrz. Nowy Ranger Raptor mocno nawiązuje do swoich amerykańskich kuzynów z charakterystycznymi dla nowych Fordów światłami przednimi. Do tego mamy ogromny grill z napisem Ford i oryginalny lakier Code Orange. W sumie chyba najfajniejszy lakier dla tego auta, bo pozostałe 7 już nie robi takiego wrażenia. Na tyle mamy dwie piękne końcówki wydechu oraz hak holowniczy, który jest w standardzie. Ja miałem zdjęty, żeby zwiększyć właściwości terenowe, bo zobaczcie, z hakiem kąt zejścia jest o 3 stopnie gorszy. Auto ma 27 stopni zejścia, 32 stopnie natarcia oraz kąt rampowy wynosi 24 stopnie. Prześwit auta to 27 cm, czyli o 4 cm więcej niż zwykły Ranger, a głębokość brodzenia to 85 cm. I te dane nie są dużo lepsze niż poprzednika, ale też nowy Raptor nie jest dużo większy niż poprzednik. Ba, nowy Raptor jest nawet mniejszy niż poprzednik, bo jest o 3 cm krótszy.
Jest też o 5 cm wyższy i ma dokładnie taką samą szerokość. No jest to kawał auta, który robi wrażenie. Mam wrażenie, że nowa odmiana wydaje się jeszcze masywniejsza właśnie przez ten swój kształt świateł i ten przedni grill. Niestety wizualnie pojawiły się takie wpadki jak atrapy wylotów powietrza po bokach oraz na masce. Aż specjalnie sprawdziłem, czy może na masce do czegoś jednak służą, ale nie widać tutaj nic, co by to uratowało. To są moim zdaniem atrapy. No chyba, że to nie są atrapy, tylko stateczniki, żeby auto podczas lotu było bardziej stabilne. Tak to sobie będę tłumaczył i to samo radzę przyszłym właścicielom. Mówcie, że to nie są atrapy, tylko stateczniki. Genialne. Pora więc zajrzeć do bagażnika, gdzie mamy m.in. elektrycznie otwieraną roletę do paki. Niestety, jak zaczynałem test, to było prawie minus 10 stopni i mechanizm mi zamarzł. Ale jak trochę pojeździłem i zrobiło się cieplej, to roleta puściła i zaczęła działać. W sumie takie rozsuwanie elektryczne nie jest głupie, bo nie musimy wchodzić na pakę, żeby ją zasunąć. Poza tym paka ma 1564 mm długości, 1584 mm szerokości oraz 540 mm wysokości. Niestety, ze względu na to specjalistyczne zawieszenie, Raptor ma mniejszą ładowność oraz może mniej pociągnąć. Ładowność Raptora to 700 kg, a przyczepa może ważyć do 2,5 tony. Zwykły Ranger Raptor może ciągnąć o tonę więcej oraz ma ładowność o 300 kg większą. Ale w poprzedniej wersji było dokładnie tak samo. Na pace są jeszcze dodatkowe złącza, a pod paką jest koło zapasowe. Wsiadamy więc na tył. I tutaj niestety producent nie zrobił żadnego schowka pod kanapą, a tą możemy jedynie położyć oparcie i tam znajdziemy zestaw kluczy, trójkąt, subwoofer oraz napis przypominający, że Ranger ma już ponad 40 lat. Z tyłu jest za to całkiem dużo miejsca i kanapa nie jest mocno pionowa, co w trasie jest ważne. Jest też podłokietnik, który co ciekawe jest z takim zamkiem. Trzeba najpierw pociągnąć ten sznurek w dół, żeby go otworzyć. Są też oddzielne nawiewy, złącza czy gazetowniki. Z przodu natomiast witają nas półkubełkowe fotele, w pełni elektryczne, które są naprawdę wygodne. No i siedzimy super wysoko ze względu na wysokość auta. Dobrze, że jest rączka i próg, bo inaczej naprawdę ciężko by się tu wsiadało. To pora na deskę rozdzielczą, która jak pewnie już zauważyliście jest też zupełnie nowa, co widać po przeogromnym ekranie. Ja nie jestem fanem takich rozwiązań w zwykłych autach, a co dopiero w roboczych wyścigówkach. Na szczęście klimatyzacja i audio jest obsługiwana za pomocą fizycznych przycisków, a nie za pomocą tego wielkiego telewizora. A na ekranie mamy mnóstwo funkcji, w tym nawet opcję blokowania mechanizmów różnicowych. Tutaj też wolałbym, żeby to były fizyczne przyciski. Sam ekran działa nieźle i ma ładne grafiki. Chociaż lepsze grafiki mają cyfrowe zegary, również z kilkoma widokami i mnóstwem danych, które możemy wyświetlić. I to jest naprawdę super, bo można poza klasycznym komputerem pokładowym ze spalaniem czy zasięgiem włączyć liczne temperatury, kąty przechyłów, napięcie akumulatora, no jest tego mnóstwo i takie wskazania powinny być w każdym aucie. Brawo! Kolejne brawa należą się za spasowanie i materiały. Poważnie, spasowanie jest świetne, a materiały, jak na roboczego pick-upa wyścigówkę, również są bardzo dobre. Zresztą, posłuchajcie i zobaczcie sami. Nie ma lipy. To teraz pora sprawdzić schowki. Miło, że producent przy lusterku zrobił złącze USB idealne pod kamerkę. No dobra. Miło już było. To pora na niemiłą część tego testu, czyli cennik.
I jeszcze zanim go podam, to taka mała ciekawostka, że Ford Ranger Raptor jest produkowany w RPA, a pozostałe Rangery w Tajlandii. No dobra, cena. Tak więc Ford Ranger Raptor z silnikiem 3.0 V6 Twin Turbo kosztuje 305 tysięcy złotych. I to netto, czyli brutto to już 375 tysięcy złotych. Co prawda jest to w pełni wyposażony Raptor, taki jak ten testowany, czyli mamy na pokładzie wszystko, ale jak na pick-upa to jest super drogo. Z drugiej strony nie ma lepszego seryjnego pick-upa na naszym rynku, jeśli planujemy się bawić w terenie. Nie ma też lepiej brzmiącego pick-upa, lepiej latającego oraz być może i lepiej wyglądającego. Nowy Ranger Raptor przez swój wygląd, silnik i brzmienie mocno zbliżył się do swojego większego brata z Ameryki, czyli do modelu F-150 Raptor. I podobnie jak F-150 Raptor, taki Ranger Raptor jest pick-upem bezsensownym, ale właśnie w tym tkwi jego urok. Auto jest wielkie, głośne, paliwożerne, mniej praktyczne, ale za to może skakać i świetnie sobie radzi w terenie. Ten pick-up jest świetny i bezsensowny, dlatego cudowny. Cześć!